Właśnie jestem po terapii. Miałam ją dzisiaj w takich okolicznościach w ogrodzie, ponieważ jest tata u mnie, mówiłam w poprzednim vlogu, przyjechał do mnie na parę dni tata i moja siostra, zatrzymują się u mnie, śpią, a nie u mojego brata. I wczoraj jeździliśmy po całym Los Angeles, zobaczyliśmy Hollywood Sign, wjechaliśmy aż pod Hollywood Sign, całe Hollywood Hills, poszliśmy do Clark Street Diner, to jest takie idealne miejsce, żeby iść zabrać kogoś, bo jest bardzo takie Hollywood amerykańskie. Później pojechaliśmy do Beverly Hills, zobaczyliśmy Rodeo Drive, wszystko. Dzisiaj pojechaliśmy rano na śniadanie do Dialogue. Chcę zabrać właśnie do samych takich, wiecie, najlepszych miejsc w Los Angeles. I dzisiaj mamy też cały dzień razem. Pojedziemy do Griffith Observatory. Później zobaczymy. Muszę się zapytać, bo moja siostra miała robić research. Ja miałam właśnie terapię. Tak wyglądają moje chusteczki po terapii. Trochę płakałam, ale było dobrze. Dużo rozmawiam o tym, co się teraz dzieje przy rodzinie. Bardzo dużo, wiecie, uczy się, dowiaduje. I tak bardzo reflektujemy też nad moim całym procesem, jeżeli chodzi o terapię. Czego się już nauczyłam, dlaczego czuję się już dobrze przy na przykład rodzinie, przez, wiecie, granice. I dzisiaj na przykład na terapii przytoczyliśmy, dlaczego czuję się już pewniej jakby przy rodzinie. To właśnie czucie. Gdybym nie czuła rzeczy tak jak kiedyś, to było mi bardzo ciężko w relacjach jakikolwiek, jeżeli chodzi o ból i radzenie sobie z nim. I później też znanie siebie, poznanie siebie, swoich schematów, rozumienie. To też powoduje po prostu, że czuję się dobrze, że potrafię opiekować się sobą, nawet jak wiecie, dzieją się jakieś rzeczy, które bolą mnie, nie odpowiadają mi cokolwiek. Myślę, że spotkanie z rodziną, każdy, kto był w terapii, albo chyba każdy wie, że przy rodzinie najwięcej się uczymy, jest to największy test. I to nie chodzi nawet o moją rodzinę, w każdej rodzinie, przez to, że jesteśmy, wiecie, tacy podobni i tak dalej, to jest właśnie najtrudniejsze czasami relacje właśnie z rodziną. To właśnie czuję się przez ten cały czas, jak jest rodzina, taka bardzo, że potrafię się zaopiekować sobą i jestem blisko siebie, że potrafię się komunikować. I w ogóle jest taka ogromna różnica niż, wiecie, zanim zaczęłam terapię i czuję się bardzo dumna z siebie. Czuję się dobrze i wzrusza mnie to też bardzo, jak czuję, jaki progres przeszłam i będę znowu płakała. Wydaje mi się, że będę tutaj przychodziła i może pracowała. Jest tu taka ławka, stolik, jest pięknie, jest zielono. Idę teraz do rodziny, idziemy na przygodę, jutro Malibu, cieszę się.
Wróciłam właśnie z zakupów spożywczych z Trader Joe's i uznałam, że pokażę Wam takie moje tygodniowe, powiedzmy, że tygodniowe zakupy. Dawno nie pokazywałam. Pożegnałam się z moją rodziną, która wróciła do Polski. Jestem całkiem wymęczona. Jechałam dosłownie w korkach, ponieważ dzisiaj jest Parada Równości i połowa Hollywood jest zamknięta. Ale tak, pokażę Wam, co kupiłam. Mam też bardzo dużo rzeczy z The Farmer's Market. Pierwsza rzecz, czyli moja ostatnia obsesja, to jest cottage cheese, czyli serek wiejski. I kupiłam znowu, ale najlepszy jest z takiej jednej firmy tutaj, który się nazywa, wydaje mi się, Good Culture. I ten serek wiejski smakuje bardziej jak twaróg, a te serki wiejskie smakują jak serki wiejskie. A ja lubię właśnie ten bardziej twarogowe. Tutaj nie da się kupić w normalnym sklepie takiego twarogu normalnego. To jest to, za czym najbardziej tęsknię z Polski. Więc tak, cottage cheese. Jem go dosłownie łyżką. Mam obsesję na punkcie cottage cheese. Moje ostatnie odkrycie. Następnie kupiłam paczkę daktyli, ponieważ widziałam na Pinterestie takie super protein balls, czy wiecie, power balls. I chcę zrobić, może nagram też przepis i Wam pokażę, czy na Instagramie. Następnie paczka mrożonych borówek, malin i tak dalej. To muszę dać do zamrażalnika. Następnie kupiłam jedną cytrynę do przepisów. Później mini avocados, to jest taki 6-pak. Widziałam, że pojawiła się nowa oliwa z oliwek. Australijska Extra Virgin Olive Oil, cold pressed, i te oliwy z Trader Joe's, takie powiedzmy extra virgin i tak dalej, są mega dobre. Więc kupiłam tą do sałatek. W ogóle trochę mi się ręce trzęsą. Wydaje mi się, że jest z ciepła i muszę też zrobić jedzenie. Będę testowała. Dobra, mogę powąchać. No, pachnie mega dobrze. Cinnamon i chili flakes, ponieważ i to się skończyło. Następnie nowość. Trader Joe's wypuścił chickpea fusilli pasta. Zawsze kupuję tą lentil pasta, taką czerwoną. I właśnie wydali coś nowego i skład jest mega prosty. To jest ciecierzyca, tapioka, guar gum. Jeden serving ma 11 gramów protein, 11 gramów białka. I ja zawsze, jeżeli chodzi o makaron, to uwielbiam to takie właśnie zrobione ze strączków. Jestem największym fanem, najprostszy obiad, najszybszy. Banany, mam największą fazę na banany. Jem banany cały czas z masłem migdałowym, czy do owsianki. Chcę też zamrozić i zrobić smoothie. Następnie jajka. Kupuję zawsze te pasture raised. Sprawdzałam sobie różne rodzaje jajek. Jeżeli chodzi tutaj o sklepy, Whole Foods ma wiadomo jeszcze lepsze, ale te mają dosyć pomarańczowe żółtka, są dosyć dobre. Następnie kupiłam jeden blok tofu. Tutaj w worku mam słodkie ziemniaki i jeżeli chodzi o woreczki do pakowania warzyw i owoców, to one są zrobione z compostable, jakby są do kompostowania. I wydaje mi się, że są zrobione z awokado. Kiedyś czytałam o nich coś z awokado, pamiętam, i wiecie, mega się rwią, ale super, że są takie, a nie plastikowe. Zaczął się też sezon na brzoskwinie, nektaryny i tak dalej, więc kupiłam sobie dwie do przetestowania. Sobie tak testuję owoce zawsze, że sprawdzam, jak długo wytrzymują, i kiedyś kupowałam z Trader Joe's jabłka i takie jabłko potrafiło mi wystarczyć, wiecie, było ok przez 3-4 tygodnie, więc przestałam je kupować. Chyba to nie jest normalne, żeby owoc, który, wiecie, leży tak tutaj, wytrzymał tak jakby długo. Następnie kupiłam cukinię do omletów. Na śniadanie najbardziej właśnie lubię robić omlety z cukinią i cukinia tutaj tak intensywnie smakuje. Nie mam pojęcia. Kupiłam też nowość z mięsa Organic Ground Turkey, ponieważ widziałam super przepis na makaron z bolognese, z właśnie mielonym jakimś mięsem. I tak pięknie to wyglądało, że miałam takie, muszę to zrobić, więc pokażę Wam w tym tygodniu. Do tego kupiłam pomidory Marzanino tomatoes, one są przepyszne. I mydło do łazienki. Kupiłam też papier toaletowy i tak dalej, więc trochę takie większe zakupy. Zabrałam się za jakieś jedzenie i Wam pokażę. Nie wiem dlaczego, jestem trochę rozbiegana i dzisiaj też się czuję tak trochę słabiej, bo 3 tygodnie dosłownie spędziłam razem z moją rodziną i pożegnanie było dosyć trudne i teraz muszę się tak, wiecie, przyzwyczaić do znowu jakby bycie jakby samemu, ponieważ siostra zatrzymała się u mnie przez tydzień, więc jakby cały czas byliśmy razem obok siebie i teraz muszę tak się przyzwyczaić i jest to trudne, jak tak wiem, że rodzina, wiecie, leci i wraca do siebie i zostaje tu znowu jakby sama, ale jest też mój brat. Nie wyobrażam sobie, jak to było, jak odwiedziłam, wiecie, mojego brata, albo cała rodzina odwiedziła brata i później polecieliśmy z powrotem, a on został jednak sam. Musiało być to dla niego mega ciężkie. Ja na szczęście właśnie mam brata, ale też to jest bardzo, bardzo ciężkie. Będę trochę przygotowywała rzeczy na cały tydzień, więc
Gotuję czarną soczewicę, black lentils. I też w zeszłym tygodniu byłam na targu na Farmers Market i kupiłam takie przepiękne buraki, ponieważ wydaje mi się, że zaczął się sezon, więc wezmę, pokroję je i chyba je przygotuję sobie na patelni. Wczoraj robiłam marchewki z sosem sojowym, z miodem, z czosnkiem i były przepyszne, więc planuję te buraki zrobić w bardzo podobny sposób i też będę miała więcej i przechowam sobie też na jutro, na obiad, więc zabieram się za to. Tak się prezentuje obiad. Nie chciało mi się już niczego piec, smażyć, więc mam po prostu tuńczyka z puszki, kiszona kapusta. Te buraki pachną niesamowicie. To jest właśnie ostatnio mój ulubiony przepis. Właśnie sos sojowy, oliwa, czosnek, pieprz, papryka w proszku, sól i to się tak lekko karamelizuje. Trzeba dać trochę na wyższy ogień. Jo, zabieram się za jedzenie. Siedziałam teraz godzinę na Pinterestie i tworzyłam różne tablice z inspiracjami i tak dalej. I słuchałam podcastu. Znalazłam jakieś fajne przepisy też, inspiracje, ale też robiłam jakąś manifestację, robiłam moodboard, jeżeli chodzi o Los Angeles, co chcę, żeby się wydarzyło w najbliższym czasie i tak dalej. Poczułam się jakaś taka zainspirowana do manifestowania i tworzenia i tak dalej. Jest prawie 21. Zrobiłam na kolację serek wiejski, cottage cheese. Do tego wmieszałam ze Supersonic odżywkę białkową o smaku chyba salted caramel, banan, maliny. Później miałam takie suszone truskawki, masło migdałowe, jakieś orzeszki. Mam moją herbatę z ashwagandą, ponieważ ostatnio bardzo zaciskam szczękę. Dużo mam jakiegoś stresu, nie wiem nawet skąd. I pora na relaks. Dzień dobry, jest 8:30 i będę robiła omlet na śniadanie. Przeważnie mogę opowiedzieć, że właśnie wstaję o 7:30, czytam książkę przez pół godziny albo godzinę, w zależności jak mi idzie. I później wstaję i najczęściej jestem od razu głodna i robić śniadanie, piję wodę. Staram się wypić jak jeden słoik i wziąć suplementy. Z suplementów biorę codziennie magnez, żelazo i cynk. Zabieram się za makaron z sosem bolognese zrobionego z turkey, z mielonego indyka. Ja mam tak ochotę na makaron w takim sosie mocno pomidorowym. Mam świeżą bazylię, parmezan.
Nie wiem, co mi naszło. Dzisiaj przesadziłam bazylię do większej doniczki i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. A tutaj posadziłam końcówkę cebulki. Zaczynam chyba swoje ogrodnictwo. Muszę poczytać, jak dbać o bazylię, bo bardzo bym chciała, żeby ona przeżyła trochę więcej. Jak macie jakieś tipy, to dajcie znać. Wydaje mi się, że to jest to, czego dzisiaj potrzebuję. Potrzebuję dużo miłości i takiego self-care, bo jest duża zmiana, jednak wiecie, jak 3 tygodnie spędzałam cały czas z kimś, a teraz jestem sama, potrafię to odczuć i nie czuję też, że wychodzenie do ludzi i tak dalej, wiecie, spotykanie się dałoby mi coś, bo czuję, że jestem taka low energy przez to, że tyle spędzałam czasu z rodziną, że nie mam siły, żeby się z kimś spotkać, ale czuję się samotna i to jest okej, wiem, że to po prostu minie. Uwaga, dałam na górę parmezan, dałam do środka też właśnie tą świeżą bazylię. Pachnie niesamowicie. Dałam dużo oliwy z oliwek, płatki chili też na górę.